Cześć, nazywam się Maciej Kwarski i testowałem dzisiaj okładzinę Hexer Power Grip. Ja nazywam się Jacek Świtalski i testowałem okładzinę Hexer Grip. Co sprawia, że fajnie się tym gra? Uważam, że dla zawodnika trzecioligowego, czyli półamatora, nie ma co ukrywać, fajne jest to, że ta okładzina wybacza błędy. Na przykład przy okładzinie Teanergy, gdzie ktoś mi zagra bardzo mocno rotacyjne, na przykład podcięcie, ja muszę bardzo właściwie zagrać topspin technicznie, tak? No wiadomo, tak nie trenuję bardzo regularnie, więc okładzina, która daje mi bufor, aby zagrać pewniej w stół, jest dla mnie bardzo istotna. Jest przede wszystkim to, że ta okładzina wybacza błędy i po drugie daje masę frajdy z gry. Opis producenta brzmi kusząco. Hexer Grip. Magiczna rotacja, wspaniała kontrola. Zaawansowana technologia, specjalnie przygotowana na czas plastikowej piłeczki. Kreuje magiczną rotację. Część górna okładziny wykonana w 100% z naturalnego kauczuku pozwala na nadanie piłeczce maksymalnej rotacji. Dzięki niej piłeczka leci po niespotykanym dotychczas torze. Bardzo dobra kontrola w grze. Dzięki podkładowi o stopniu twardości 45 stopni, średni stopień twardości. Pozwala na większą tolerancję w przypadku błędów w grze, a tym samym tworzy fantastyczną kontrolę nad piłką w czasie gry. Duże pory w zielonym podkładzie wyzwalają ogromną energię uderzenia i wzmacniają efekt katapulty. Stała duża rotacja i wysokie wartości kontrolne zapewniają wysoki poziom komfortu gry. Dla zawodników, którzy chcą wzmocnić swoją wszechstronną grę ofensywną, zachowując przy tym maksymalną kontrolę. Hexer Power Grip. Rotacja, moc, precyzja. Podkład o stopniu twardości 47,5 stopnia z dużymi porami pozwala na uderzenia z różną rotacją i szybkością. Ten podkład kreuje magiczną rotację. Zastosowano w tej okładzinie bardzo udoskonaloną technologię. Część górna okładziny wykonana została w 100% z naturalnego kauczuku, co pozwoliło na nadanie piłeczce maksymalnej rotacji. Idealnie dopasowany podkład gąbczasty do górnej rotacyjnej części okładziny, by nadać piłeczce plastikowej dużą rotację pod kontrolą. Idealna okładzina do gry plastikową piłeczką. Dla zawodników, którzy postrzegają rotację i precyzję w uderzeniach jako podstawę dla ich nowoczesnej gry topspinem. Test wykonywany był piłeczkami plastikowymi Andro Speedball 3S. Zobaczmy, jak okładkę reklamuje Tomasz Konecny, zawodnik PKS Kolping Frac Jarosław, który w zeszłym sezonie pomógł zdobyć swojemu zespołowi mistrzostwo Lotto Superligi. Okładzina ta jest odpowiednia dla zawodników profesjonalnych. Moja wersja okładziny była bardzo rotacyjna, na pewno ze względu na to, że miała bardziej miękki podkład. W porównaniu do okładzin, którymi wcześniej grałem, była to na pewno jedna z bardziej rotacyjnych okładzin. Szybkościowa jest porównywalna do Teanergy albo innych rynkowych odpowiedników. Moja większa wersja, podobnie jak wersja Maćka, jest porównywalna szybkościowo do wersji innych firm, jednak właśnie tych bardziej miękkich. Grałem dzisiaj okładziną Andro Hexer Grip. Tą okładką grałem dokładnie 5 treningów, czyli około 10 godzin treningu. Gram ofensywną deską z Arlate Carbon. Do tej deski jak najbardziej ta okładzina się sprawdza. Jeśli chodzi o moje pierwsze odczucia, to co mnie bardzo pozytywnie zdziwiło, to to, że sam jestem w stanie nadać bardzo dużo rotacji, a rotacja przeciwnika przy bloku, przy odbiorze serwów nie jest tak bardzo destruktywna dla mnie.
Grałem wcześniej okładziną Andro Razanter i DHS Gold Arc 5. To, czym ta okładzina się wyróżnia, to to, że według mnie ma bardzo dobry parametr rotacji na bardzo wysokim poziomie. Oceniłbym 9 na 10 i rotacja przeciwnika aż tak bardzo nie wpływa na moją grę. Przy okładzinie Razanter albo Gold Arc 5 przy bloku kiedy ja blokowałem atak topspina przeciwnika, ta rotacja była dla mnie dużo bardziej szkodliwa. Przy tej okładzinie dużo prościej jest mi zablokować piłkę, czy pasywnie, czy aktywnie odebrać serwis. Po jednym treningu jestem w stanie stwierdzić, że mogę tą okładziną grać dalej. Moją okładziną bardzo podobnie, jednak jest to większa okładzina do tej, którą gram na dzień dzisiejszy i musiałbym się trochę przyzwyczaić. Jeśli chodzi o szybkość tej okładziny, to porównując do okładzin bardzo popularnych typu Tenergy, oceniłbym, że Andro jest delikatnie wolniejsza. Mniej więcej jest troszeczkę szybsza niż Blue Storm czy Blue Fire, również troszeczkę szybsza niż Yasaka Ragza. To, co jest najfajniejsze w tej okładzinie, to to, że jak nakleiłem ją, to od razu właściwie grałem normalny swój ruch i wszystko mi bardzo fajnie wchodziło. Ta okładzina jest bardzo prosta do grania. Parametr kontroli oceniam 9,5 na 10. Ta okładzina jest również bardzo powtarzalna, co na przykład nie spotkałem w Gold Arc, chociażby nawet w Gold Arc 5. Okładzina to jest dosyć twarda. Jest ona odpowiednia dla zawodników, którzy grają raczej twardymi okładzinami. Hexer Grip jest okładziną taką średnio twardą. Okładzina ma 45 stopni twardości, więc oceniam ją jako okładzinę średnio twardą. Jest bardziej miękka od Tenergy, a na pewno twardsza na przykład niż Blue Fire M2 czy Blue Storm M2. No, tak jak mówiłem wcześniej, tak, grałem okładziną Andro Razanter, Blue Fire M2, Blue Stormem M2 i ostatnio Gold Arc 5. Okładzina według mnie jest delikatnie cięższa od Blue Fire'ów, mniej więcej na poziomie Andro Razanter, ale nie tak samo ciężka jak chociażby nawet Tenergy. Okładzina ta najlepiej nadawała się do ofensywnej, mocnej gry topspinowej. Ja dzięki grze moją okładziną bardzo dobrze sobie radziłem z grą na obronę. Rotacja Macieja nie sprawiała mi żadnych trudności. Okładzina wybaczała bardzo dużo błędów. Według mnie okładzina jest bardzo dobrze przystosowana do piłek plastikowych, co również rekomenduje producent. Według mnie jest bardzo fajną okładziną przy rotacyjnym serwisie, idzie go zagrać krótko. Na pewno również bardzo bezpiecznie można zagrać pierwszy topspin rotacyjny. Uważam, że rewelacyjnie długa strefa. Okładzina jest bardzo, bardzo uniwersalna. Okładzina z pewnością jest przeznaczona dla osób, którzy grają już dosyć regularnie i uważam, że ciężko będzie nią grać amatorom lub zawodnikom, którzy nie trenują. Po prostu no, ma jakby ten wierzch bardzo przyczepny, no i przy brakach technicznych no, mogą być problemy z ograniem tej okładziny. Czujesz, że okładzina wybacza ci błędy? Na backhand polecam tą okładzinę zawodnikom, którzy grają w półdystansie i dosyć mocno. Ja moją okładziną mógłbym grać zarówno po stronie forehandowej, jak i backhandowej. Jest to okładzina rotacyjna, więc można grać miękko, mocno, wszystko. Producent nie zakłada, aby ta okładzina była tuningowana, no i zgodnie z założeniami producenta tej okładziny nie tuningowałem, no i potwierdzam, że rzeczywiście tuning nie jest wymagany.
Dla przykładu aktualnie sobie założyłem Donika Bluefire M2 bez tuningu i nie potrafiłem nic zagrać przy pierwszych 2 treningach. Dopiero przy tuningu ta okładzina zyskała mocy. Jeśli chodzi o Andro Hexera, uważam, że tutaj tuning rzeczywiście nie jest niezbędny. Przy dobrym przyklejeniu okładziny, okładzina od razu jest rotacyjna i bardzo fajna w użyciu. Jestem zadowolony z reakcji tej okładziny na grę kontra topspinową. Moją wersją układziny również się grało przyjemnie. Czułem bardzo dużą kontrolę na kontrze. Okładzina zdecydowanie lepiej pasuje na forehand niż na backhand z prostej przyczyny. Okładzina ma bardzo duży katapult i po prostu przy backhandzie ciężko nią grać. Tak przy jakimś bloku czy delikatnej wrzutce backhandowej po prostu piłka ucieka. Jest to zbyt dynamiczna okładzina i według mnie na backhand ma zbyt duży katapult i jest za agresywna. Według mnie jest to okładzina bardzo dobra na forehand. Jeśli chodzi o odbiór przeciwników przy moim serwisie, uważam, że okładzina, którą grałem wcześniej typu Gold Arc 5, być może o te 5-10% była bardziej okładziną rotacyjną niż Andro Hexer. Tylko że miałem bardzo duże problemy przy Gold Arc 5, przy odbiorze serwisu czy przy bloku. Tamta okładzina była bardzo rotacyjna, ale również rotacja przeciwnika bardzo wpływała na mnie. Przy tej okładzinie może mam delikatnie mniejszy wkład rotacji, ale dużo prościej, dużo prościej odbiera mi się serwis przeciwnika i gra blok. Mogę wziąć pod uwagę użycie tej okładziny do rozgrywek ligowych. Mógłbym używać tej okładziny w rozgrywkach ligowych. Okładziną tą się łatwiej broniło od okładziny Tenergy 05 z powodu twardszego podkładu. Jeśli chodzi o kontra topspin czy sam topspin, dla mnie to jest bajka. Zakładając tą okładzinę, przechodząc właśnie z Gold Arc 5, to dla mnie była czysta poezja, bajka właściwie. Moje topspiny, szczególnie z drugiej strefy, gdzie mam długi zasięg ramion, nabrały bardzo dużej mocy i właściwie piłka ma gigantyczny katapult. Jeśli chodzi o sam kontra topspin z drugiej strefy, nie grałem nigdy bardziej dynamiczną i bezpieczną okładziną do mojego stylu gry. Grając na obronę czułem bardzo dużą kontrolę, szczególnie kiedy próbowałem grać topspin rotacyjny po bardzo ciętych piłkach, zarówno po czopie, jak i po gładkiej stronie Macieja. Czułem bardzo fajną kontrolę, mogłem robić tak naprawdę z piłką co chciałem. Czasami wiadomo, że zdarzały się błędy, ale głównie wynikały one z moich błędów technicznych. Grałem tą okładziną również na czopy i to, co się szczególnie wyróżnia, tak jak też mówiłem wcześniej, że ta okładzina jak gdyby nie do końca jest wrażliwa na rotację przeciwnika. Ja dalej będę porównywał okładziny Andro Hexer Grip do okładzin tradycyjnych, niedostosowanych na piłeczki plastikowe. I przy takich okładzinach ta rotacja szczopa była dużo bardziej wrażliwa dla mnie. Przy tej okładzinie mogę śmiało zagrać większy ruch do przodu, nie muszę tej piłki grać bardziej do góry i ten topspin wchodzi. To jest to samo, co mówiłem wcześniej. Sam gram dużo rotacji, a rotacja na przykład szczopa jest dużo mniej jak gdyby agresywna dla mnie. Uważam, że ta okładzina prześcignęła technologiczne okładziny tego typu, tak? Czyli piłeczki plastikowe, które aktualnie są na rynku. Ja grałem Blue Stormem i grałem również Andro Razanterem. Jeśli chodzi o Andro Hexer Grip, dla mnie to jest zupełnie inna technologia. Tę okładzinę bym postawił, myślę, że co najmniej jedną półkę wyżej. Wydaje mi się, że producenci wypuszczają pierwsze okładziny podpyszki plastikowe typu właśnie Blue Storm czy Andro Razanter, nie do końca tę technologię jeszcze mieli opanowaną i mi te okładziny nie przypasowały. Ja absolutnie przy tej okładzinie zostaję
i uważam, że w stosunku też do Teanergy jest to zdecydowanie przynajmniej jeden poziom wyżej. Aktualnie jestem zawodnikiem trzecioligowym i zdecydowanie przy tej okładzinie do końca sezonu zostaję. Bardzo mi się prosto nią gra, ta okładzina też również wybacza błędy, zdecydowanie gram tą okładziną do końca sezonu. Chciałem również zaprosić Państwa na poprzednie moje recenzje i oczywiście na profil Darka na YouTubie, czyli Table Tennis Experts. Zapraszam do komentowania, do subskrybowania i dziękuję za obejrzenie recenzji. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji na kanale. Oraz o lajkach i komentarzach.